Witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj mam okazję sprawdzić dla Was najnowszy smartwatch marki DT No 1. Smartwatch wydany na 10-lecie tej marki i jest to model DT Watch X. Smartwatch pomimo niskiej ceny oferuje naprawdę bardzo duże możliwości. Zegarek wyposażony w ekran AMOLED. Mamy możliwość wyświetlania na tym ekranie teledysków, możliwość wyświetlania zdjęć. Mamy też budowaną pamięć, która pozwala przechowywać wewnątrz takiego zegarka do 1000 utworów muzycznych i odtwarzać te utwory poprzez łączność Bluetooth na słuchawkach bezprzewodowych. Mamy też możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych bezpośrednio z tego zegarka poprzez łączność Bluetooth z naszym telefonem. A to oczywiście jeszcze nie wszystkie możliwości tego zegarka, tak więc zapraszam Was do recenzji. Zegarek dostępny jest w 3 wersjach kolorystycznych, w wersji szarej, w wersji czarnej oraz w wersji różowej. Oczywiście obie wersje oprócz pasków różnią się też kolorem koperty i to sobie za chwileczkę zobaczymy. W wersji szarej mamy kopertę srebrną, w wersji czarnej jest koperta grafitowa, no i w wersji różowej koperta jest w takim złotym kolorze. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to w każdym jest to identycznie, czyli mamy nasz zegarek, mamy pasek i oczywiście ładowarkę. Uzupełnieniem zestawu jest taka prosta instrukcja obsługi tutaj w języku angielskim i języku chińskim. Ładowarka do USB 4-pinowa, a tak wyglądają już zegarki po wypakowaniu z pudełka. Teraz możecie dokładnie sobie zobaczyć każdą z tych wersji kolorystycznych. Jak pewno zauważyliście, producent wzorował się na zegarkach Apple Watch 9 generacji. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony jakością wykonania tego zegarka. Zegarek jest dość ciężki, więc wiemy, że nie jest to jakaś plastikowa jednorazówka, tylko naprawdę przyzwoity zegarek. Zegarek wyposażony w ekran AMOLED, ale o parametrach tego zegarka sobie powiemy za chwileczkę. Z technicznych rzeczy mamy tutaj 2 głośniki po lewej stronie zegarka, natomiast po prawej mamy mikrofon oraz pokrętło, które pełni funkcję przycisku. Od spodu oczywiście sensory do pomiaru naszej aktywności fizycznej, naszego tętna i tak dalej. To sobie za chwileczkę sprawdzimy. No i tutaj 4 piny do ładowarki. Ładowarka magnetyczna, czyli zobaczcie, zegarek nam się przyciąga do ładowarki i w ten sposób sobie będziemy mogli go ładować. Jeżeli chodzi o paski, no to zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu taki pasek wsuwamy sobie tutaj do zegarka, on nam tutaj zaklikuje się i już mamy zamontowany pasek. Podobnie jeżeli chodzi o tutaj drugą stronę. Zobaczcie. I tak wygląda montaż paska w tym zegarku. Paski oczywiście wymienne. I tutaj też ciekawostka. Z tego co udało mi się dowiedzieć, to pasują do tego zegarka również paski od właśnie zegarków Apple. Tak więc tutaj macie bardzo duży wybór tych pasków na rynku. Będziecie mogli sobie je zmieniać, dobierać według własnych preferencji. Ten pasek, który mamy tutaj w standardzie, jest bardzo elastyczny, wykonany z silikonu. Wydaje mi się, że będzie się z niego świetnie korzystało. Jeżeli chodzi o tutaj zapięcie tego paska, to na taki pin dość klasycznie chowany tutaj pod ręką. No i tutaj zapinamy w ten sposób. A tak wyglądają już zegarki z zamontowanym paskiem. Dokładnie teraz możecie zobaczyć sobie te nasze 3 wersje kolorystyczne tego zegarka. I może jeszcze zobaczcie, jak ten zegarek wygląda już na dłoni. To jest ta wersja szara. Zobaczcie, pasek schowany wewnątrz. A tak się prezentuje wersja czarna. Zobaczcie, jak to wygląda. No i ta wersja bardziej kobieca, czyli złoto-różowa. No ale zobaczcie, jak ona też się prezentuje na ręce. I teraz się przenieśmy na chwileczkę na stronę producenta. Jak widzicie, zegarek kosztuje tylko 154 zł 51 groszy. Cena zawiera już koszty dostawy. No i też obejmuje podatek, tak więc tutaj nic więcej nie będziecie musieli do tego zegarka dopłacać. To teraz zobaczmy takie najważniejsze cechy tego zegarka. Jak widzicie, mamy tutaj wyświetlacz AMOLED o przekątnej 2,06 cala i rozdzielczości 410 na 502 piksela. Zabezpieczony oczywiście tutaj specjalnym szkłem odpornym na zarysowania.
Do tego bateria, która pozwala na 7 dni pracy tego zegarka. Tutaj oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, jak będziecie z tego zegarka korzystali, ponieważ te 7 dni to jest w takim typowym użytkowaniu, kiedy odbieramy kilka powiadomień na zegarku, sprawdzamy sobie godzinę, nie korzystamy z ekranu Always on Display. Natomiast jeżeli chcielibyście w pełni wykorzystać funkcję tego zegarka, czyli na przykład odtwarzać na nim jakieś filmiki, wideo, słuchać muzyki za pomocą słuchawek Bluetooth, czy też na przykład prowadzić długie rozmowy telefoniczne, no to oczywiście ten czas pracy tego zegarka spadnie nam pewno do 2-3 dni i będziemy musieli go częściej ładować. To, co Wam wspominałem wcześniej, zegarek ma możliwość przesyłania muzyki na słuchawki Bluetooth i to muzyki, która jest wgrana do zegarka, czyli nie potrzebujemy telefonu, możemy wgrać sobie do tego zegarka do 1000 utworów muzycznych i następnie podczas na przykład jakiejś aktywności fizycznej, ćwiczeń, kiedy nie mamy ze sobą telefonu, możemy słuchać sobie naszej ulubionej muzyki właśnie bezpośrednio z zegarka na tutaj słuchawkach Bluetooth. I to jest bardzo duży atut, jeżeli chodzi o ten zegarek. Kolejne funkcje, jeżeli chodzi o ten zegarek, no to oczywiście Always on Display. Mamy oczywiście pomiar wszystkich naszych aktywności fizycznych, czyli tutaj pomiar snu, tętna, monitorowanie oddechu i tak dalej. To sobie za chwileczkę jeszcze zobaczymy. Paski są, tak jak mówiłem, wymienne. No i teraz zobaczmy sobie tutaj nieco wyżej. Mamy też wizualizację 3D w tym zegarku i to będę chciał Wam za chwileczkę już pokazać. O tym możliwości wgrywania muzyki Wam już wspominałem, natomiast tutaj jeszcze zobaczcie, mamy budowaną pamięć 32 gigabity wewnątrz tego zegarka. Tutaj uważajcie, gigabity, nie gigabajty, więc tak naprawdę mamy tutaj 4 gigabajty pamięci wewnętrznej na nasze utwory muzyczne, na nasze teledyski, które chcemy odtwarzać na zegarku. Mamy możliwość też przeglądania zdjęć, odtwarzania zdjęć na tym zegarku i to też sobie za chwileczkę sprawdzimy. No i jest też możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych z wykorzystaniem tego zegarka. No i jeszcze dwie ważne rzeczy. Mamy tutaj szybkie ładowanie baterii. Jak tutaj producent podaje, w ciągu 10 minut możemy podładować baterię tak, żeby przez jeden dzień można było z tego zegarka korzystać. No i druga bardzo fajna rzecz, to jest tutaj dyktafon budowany w ten zegarek. Możemy sobie nagrywać rozmowy i tutaj do 2 godzin takich nagrań możemy na tym zegarku sobie realizować. Tak więc też bardzo, bardzo przydatny gadżet. Ok, przechodzimy teraz do części praktycznej. Zanim pokażę Wam jeszcze funkcję zegarka, to może jeszcze jedna informacja. Jak tutaj może teraz widzicie, na wyświetlaczu mamy tutaj zaklejoną folię ochronną przez producenta, czyli wyświetlacz jest dodatkowo zabezpieczony. W tym momencie zegarek pracuje w trybie Always on Display, czyli mamy tutaj wyświetloną aktualną godzinę, datę oraz poziom naładowania baterii. Jest też kilka innych ekranów Always on Display, z których możemy skorzystać lub też możemy tą funkcję wyłączyć, co za chwileczkę Wam pokażę. Ok, tak wygląda zegarek po wybudzeniu. To jest jedna z dostępnych tarcz zegarka, tarcza, która Wam się będzie uruchamiała jako pierwsza tarcza analogowa. Natomiast oczywiście w zegarku mamy już kilka dodatkowych tarcz wgranych, które będziemy mogli sobie tutaj wybrać. Przytrzymujemy nieco dłużej i teraz przechodząc tutaj sobie od prawej do lewej krawędzi lub też odwrotnie, możemy sobie wybrać tarczę, która nas będzie najbardziej interesowała. Oczywiście jeżeli któraś z tych dostępnych tarcz Wam się podoba, no to oczywiście możemy sobie ją wybrać, zatwierdzić i taką tarczę będziemy mieli w naszym zegarku. Oczywiście tarczę będziemy też mogli dogrywać z pozycji aplikacji mobilnej, co też za chwileczkę Wam pokażę. Zegarek ma, tak jak wspomniałem Wam, wizualizację 3D. Jeżeli teraz sobie na uruchomionym ekranie klikniemy 2 razy wyświetlacz, no to zobaczcie, mamy teraz tą wizualizację 3D, dzięki której możemy się poruszać po menu tego zegarka. Zarządzanie tutaj tym ekranem działa również z pozycji tego pokrętła. No i po wybraniu któregoś ekranu, którejś funkcji mamy od razu do niej dostęp. Tak na przykład wygląda pogoda w tym zegarku. Mamy tutaj informacje pogodowe na dzień dzisiejszy. No i oczywiście możemy sprawdzać sobie też pogodę na pozostałe dni tygodnia. Tutaj również poruszamy się za pomocą tego pokrętła. Ok, jeżeli chodzi o pozostałe tutaj funkcje w zegarku, no to przechodząc od krawędzi prawej do lewej lub też od lewej do prawej, mamy dostęp do takiego szybkiego menu, w którym znajdziemy przede wszystkim
nasze aktywności fizyczne, czyli zapis naszych ćwiczeń, gdzie możemy sprawdzić sobie ilość spalonych kalorii, mamy też ilość kroków, tutaj następnie odległość przebyta, no i tutaj nasze cele, jakie powinniśmy zrealizować, też pomiar tętna i tak dalej. Tak więc bardzo przejrzyste menu. Kolejna funkcja, no to oczywiście jest pomiar tutaj tętna. Tętno możemy mierzyć na żądanie, uruchamiając sobie to ręcznie, lub też ustawić w aplikacji, aby pomiar był ciągły, na przykład co 10 minut, co godzinę, co 2 godziny. No i tak to będzie wyglądało. Oprócz pomiaru tętna pogody mamy zarządzanie odtwarzaczem muzyki. I tu się na chwileczkę zatrzymajmy, ponieważ w przeciwieństwie do innych tego typu zegarków, gdzie mamy tylko sterowanie muzyką w naszym telefonie, w tym zegarku mamy też możliwość odtwarzania muzyki z pamięci wewnętrznej tego zegarka. I teraz zobaczcie, klikając tutaj w tą ikonkę, mamy możliwość ustawienia zegarka w trybie telefonu, czyli sterujemy muzyką w naszym telefonie, lub też możemy w tym miejscu zarządzać muzyką, która jest wgrana do naszego zegarka. Producent domyślnie nam tutaj wgrał już kilka utworów, tutaj jakieś lista po chińsku, troszkę po angielsku. No i zobaczcie, każdy z tych utworów możemy sobie na tym zegarku odtworzyć. Oczywiście zmiana utworów. Utwory możemy zatrzymywać, wznawiać i mamy też regulację siły dźwięku, czyli możemy zwiększać, zmniejszać siłę dźwięku w głośnikach tego zegarka. Ponadto mamy tutaj możliwość połączenia się poprzez Bluetooth z naszymi słuchawkami i odtwarzania muzyki bezpośrednio z zegarka, nie na głośnikach zegarka, ale właśnie na głośnikach Bluetooth i to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Mamy też możliwość sterowania asystentem Google w naszym telefonie, czyli możemy na przykład bezpośrednio zadawać pytania, rozmawiać z asystentem Google. Spróbujmy teraz o coś zapytać. Jaka jest pogoda w Tarnowie? W Tarnowie mamy 22 stopnie i częściowe zachmurzenie. Jak widzicie, bez problemu możemy rozmawiać z asystentem Google i otrzymywać powiadomienia na nasz zegarek. Jeżeli chodzi o ten główny menu, ten główny ekran, to tak naprawdę to jest tyle. Teraz pociągając pasek od góry do dołu, mamy dostęp do powiadomień z naszych aplikacji mobilnych. No i jak te powiadomienia działają w tym zegarku? Jak widzicie, mam tutaj kilka powiadomień z Messengera. Pierwszy był test polskich znaków i tutaj jak widzicie polskie znaki rozpoznawane są bez problemu. Następnie przetestowałem długość wyświetlanego tekstu. No i tutaj niestety znacznie gorzej. Jak widzicie, to się nam wyświetla około 40 znaków i to jest maksymalna długość wiadomości, jaka Wam się wyświetli na ekranie tego zegarka. Następnie przetestowałem sobie emotikony i tutaj też tylko jak widzicie jedna emotikonka nam się wyświetliła, czyli emotikony nam się na tym zegarku nie będą wyświetlały. Jeżeli chodzi o wiadomości e-mail, no to oczywiście tutaj już poprawnie widzimy nadawcę wiadomości oraz widzimy pełny tytuł tej wiadomości. Tutaj specjalnie wrzuciłem więcej znaków w tytule, no i wszystkie te znaki są wyświetlane. Oczywiście, tak jak w większości tego typu smartwatchy, nie mamy możliwości odczytywania treści samej wiadomości e-mail. Teraz, pociągając belkę od dołu do góry, mamy też dostęp do takiego szybkiego menu, czyli znowu nasze aktywności fizyczne. Mamy tutaj pomiar naszego tętna, jest też dostęp do pogody, do budzików, do odtwarzacza muzycznego. No i tutaj, jak sobie przejdziemy już nieco niżej, to wchodzimy do tej głównego menu z aplikacjami. Te aplikacje teraz są wyświetlone w formie siatki, czyli takich ikonek. Natomiast możemy też wyświetlić sobie widok listy i wówczas mamy dokładnie opisane poszczególne funkcje tego zegarka. I może teraz tak na szybko po kolei, jeżeli chodzi o działalność, czyli to są nasze aktywności, które już widzieliście przed chwilą. Następnie mamy pomiar tętna, pomiar tlenu we krwi, aplikacje odnośnie aktywności fizycznych. Jeżeli chodzi o te aplikacje, to niestety w tym zegarku nie mamy ich zbyt dużo, natomiast mamy te najbardziej popularne, czyli bieganie, spacerowanie, jazda na rowerze, koszykówka, skakanka, spinaczka, badminton, tenis stołowy, yoga oraz Orbit Reg. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o te aplikacje do ćwiczeń.
Natomiast jak taka aplikacja wygląda po uruchomieniu? Uruchamiamy aplikację, mamy odliczanie, no i po zakończeniu odliczania rozpoczyna się nasz trening. Czyli widzimy tutaj czas treningu, mamy tutaj pomiar tętna, ilość spalonych kalorii, przebytych kroków i też przebyty dystans. Jeżeli chcemy zatrzymać ćwiczenie, klikamy tutaj zachowaj ćwiczenie, no i ono zostanie zapisane w pamięci i później będziemy do niego mieli dostęp z pozycji zapisanych ćwiczeń. Oczywiście zegarek ma funkcję monitorowania snu, więc możemy sobie tutaj ten sen monitorować. Mamy też pomiar ciśnienia krwi, zarządzanie muzyką i to Wam już pokazywałem z tego głównego ekranu, więc tego teraz nie będę Wam drugi raz pokazywał. Pogoda też już widzieliśmy. No i mamy dostęp do aplikacji telefonu. W aplikacji telefonu możemy sobie wybierać numery telefoniczne bezpośrednio z klawiatury. Możemy też przeglądać zapis połączeń, czyli sprawdzać sobie ostatnie połączenia, jakie otrzymaliśmy na zegarek, lub też mamy dostęp do książki telefonicznej, oczywiście po synchronizowaniu tej książki w aplikacji mobilnej. Jeżeli chodzi o samo wybieranie numerów, wykonywanie połączeń, no to klikamy sobie jakiś numer, nawiązujemy połączenie i jak widzicie od razu możemy takie połączenie nawiązać. Możemy wyłączyć dźwięk, przełączyć go na telefon lub też na zegarek i możemy też takie połączenie odrzucić. Identycznie jest to w przypadku odbierania połączeń telefonicznych. Jeżeli ktoś do nas będzie dzwonił na nasz telefon, to w zegarku będziemy wiedzieli, kto do nas dzwoni i będziemy mogli to połączenie odrzucić lub też odebrać i rozmawiać poprzez głośniki i mikrofon wbudowany w ten zegarek. Kolejne funkcje to jest trening oddychania. Głos AI to jest właśnie ten asystent Google, który już widzieliście. Mamy budziki i tutaj zauważcie, że tych budzików jest aż 5, tak więc możemy tutaj sobie dużo tych budzików różnych ustawić i wówczas zegarek będzie nas oczywiście automatycznie budził. Informacje, czyli dostęp do tych naszych wiadomości, powiadomień. Kalkulator, bardzo duży, przejrzysty, myślę, że przydatna funkcja w tego typu urządzeniach. Timery, czyli tutaj też dość klasycznie standardowe ustawienia lub możemy wybrać dowolny czas. W zegarku jest też budowane kilka gier prostych. Możemy sobie tutaj takie gry uruchamiać, jest jakiś wąż, jakieś tutaj ptaki, piksele i kolorowe karty, wieża, Hanoi. Tak więc myślę, że w wolnej chwili można się tym zainteresować. Mamy budowany rejestrator. Jest to nic innego jak dyktafon, który pozwala nam nagrywać tutaj na nasz zegarek rozmowy, czyli też to, co dzieje się w otoczeniu zegarka. No zobaczcie, teraz sobie uruchomimy takie nagranie, taki zapis naszego nagrania. No i po zapisaniu przechodzimy tutaj do ekranu naszych nagrań. To jest nasze ostatnie nagranie i spróbujemy go otworzyć. Sobie klikniemy nagrywanie. No w tym momencie nagrywamy tutaj dźwięki otoczenia, nagrywamy. Jak słyszycie, bardzo dobrze ten mikrofon zbiera, nawet z większej odległości nasz głos, czyli takie nagrania tutaj dźwięku otoczenia naszych rozmówców będą jak najbardziej na tym zegarku wyraźne, tak więc możemy też zastosować ten zegarek właśnie jako dyktafon. Dodatkowo w zegarku jest kompas, jest stoper, zarządzanie migawką w naszym aparacie. No i to, co jest bardzo ciekawe w tym zegarku, to jest dostęp do zdjęć. W zegarku mamy już kilka takich przykładowych zdjęć wgranych. Ja sobie tu jeszcze 2 zdjęcia dorzuciłem do tego zegarka. No i zobaczcie, otwieramy sobie takie zdjęcie, przeglądamy sobie zdjęcia na zegarku. Jest to bardzo wygodne. No i zdjęcia też bardzo dobrej jakości, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz. Myślę, że znajdziecie dużo zastosowań do wykorzystania właśnie tej możliwości. Ja tutaj oczywiście nie będę Wam podpowiadał, do czego to można wykorzystać, natomiast możliwości są bardzo duże i jest to naprawdę bardzo przydatna funkcja. Zegarek potrafi też odtwarzać pliki MP4, czyli odtwarzać wideo. Też 2 tutaj przykładowe filmy producent już zamieścił nam w tym zegarku. No i może zobaczcie, jak to wygląda. No jak widzicie, bez problemu odtwarzamy taki plik wideo z pełną płynnością, z dobrą jakością obrazu, z dobrą jakością dźwięku. Więc też myślę, że przydatna funkcja. Pliki wideo do zegarka wgrywamy poprzez połączenie zegarka z naszym komputerem za pomocą właśnie przewodu USB, tego
przewodu do ładowania tego zegarka. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, to możemy je wgrywać albo właśnie za pomocą przewodu USB, albo wysyłając je z aplikacji bezpośrednio poprzez Bluetooth do tego zegarka, więc są dwa sposoby. Przy plikach MP3 również musimy wgrywać je za pomocą przewodu USB i tej właśnie dołączonej ładowarki do zestawu. W zegarku znajdziemy też latarkę, tutaj taka bardzo prosta, klasyczna. Jest też łączność NFC, natomiast nie jest to łączność do płatności zbliżeniowych. Tym zegarkiem niestety na chwilę obecną przynajmniej nie będziecie w stanie płacić. Natomiast to NFC, jak tutaj widzimy w tej instrukcji obsługi, wspiera tutaj karty kontroli dostępu NFC 1356 MHz. Opcja znajdź telefon, no i tutaj jest dostęp do ustawień wewnętrznych zegarka. Jeżeli chodzi o ustawienia, to kilka ciekawych rzeczy. Pierwsza opcja to oczywiście jest tutaj jasność ekranu. Jasność ekranu tutaj, jak widzicie, możemy sobie zwiększać, zmniejszać. W tym momencie jesteśmy tutaj na jakiejś 3/4 jasności i ten ekran naprawdę jest bardzo jasny. Nawet tutaj w słońcu sprawdzałem i jest czytelny. Zarządzanie tutaj właśnie tymi ekranami Always on Display to jest ten, który mamy obecnie wybrany. Oczywiście możemy też wybrać sobie jakiś inny ekran, jest kilka do wyborów tych ekranów Always on Display. No i możemy też wyłączyć ten ekran, tak żeby oszczędzać baterię, więc tutaj już tylko od Was zależy, z jakiej funkcji będziecie chcieli korzystać. Tutaj w tej zakładce to by było tyle z ważniejszych rzeczy. Jeżeli chodzi tutaj o tryby, to mamy tryby ciche, wibracje 3 poziomy, tym możemy sobie zarządzać. Ustawienia języka i tutaj powiem Wam, że po pierwszym uruchomieniu zegarka, który uruchamia się w języku angielskim, mamy od razu możliwość z pozycji zegarka wybrać język polski, czyli nie musimy się łączyć z aplikacją. Możemy sobie ustawić ten język właśnie bezpośrednio z tego miejsca. To jest świetna sprawa, jeżeli nie chcecie łączyć zegarka właśnie z aplikacją. I druga rzecz, możemy ręcznie ustawić sobie też datę i czas w tym zegarku bez konieczności też łączenia się, parowania z telefonem, więc jeżeli ktoś chciałby korzystać z tego smartwatcha głównie jako zegarka, ewentualnie do odtwarzania filmów, muzyki, do tutaj sprawdzania tętna, pulsu, aktywności, a nie chciałby korzystać z łączności z telefonem, z powiadomień, no to ma możliwość skonfigurowania tego wszystkiego tutaj ręcznie i nie musi tej aplikacji instalować. Z pozostałych tutaj funkcji, no to oczywiście blokada ekranu, którą możemy sobie tutaj ustawić. I tutaj Wam jeszcze pokażę ten tryb USB, bo to jest właśnie dość istotna sprawa. Jeżeli chcecie wgrywać do zegarka właśnie filmy, muzykę, czy też zdjęcia, to ustawiamy ten zegarek w trybie pamięci USB. A jeżeli tylko chcemy go ładować, no to oczywiście ustawiamy sobie tylko ładowanie. OK. Tak więc jak widzicie, to są wszystkie aplikacje, które są w tym zegarku. Możemy je wyświetlać w formie tej listy lub tej siatki, to co Wam już pokazywałem. Natomiast do tych aplikacji możemy też szybko dostać się przyciskając przycisk właśnie tego pokrętła z boku i wówczas tutaj również po tych aplikacjach możemy się szybko poruszać. Jeżeli 2 razy szybko przyciśniecie to boczne pokrętło, to mamy szybki dostęp do np. rejestratora nagrań, do naszych filmów, zdjęć, do łączności NFC. Tak więc też możecie w ten sposób sobie tutaj z tego zegarka, z tych ustawień korzystać. No i pozostał nam jeszcze ten drugi przycisk, ten poniżej. Jeżeli sobie go przyciśniecie, no to zobaczcie. W tym miejscu mamy kod QR do pobrania aplikacji mobilnej. Następnie mamy informacje o zegarku, mamy poziom naładowania baterii, łączność Bluetooth. Właśnie tutaj możemy też zmienić tryb telefonu, lokalny lub też słuchawki Bluetooth wybrać. Następnie tutaj mamy też opcję znajdź mój telefon. Jest też dostęp do tych właśnie ustawień, które już Wam pokazywałem przed chwilą. I możemy też edytować ten ekran i dołożyć sobie na przykład do niego funkcje, które nas interesują, na przykład regulację, nie wiem, podświetlenia wyświetlacza, może na przykład sobie ustawmy regulację dźwięku, zarządzanie wibracjami, może latarka będzie dla Was przydatna w tym oknie. Po zatwierdzeniu, jak widzicie, tych ikonek nam teraz przybyło i na przykład możemy sobie szybko regulować tutaj podświetlenie zegarka bezpośrednio z tego menu. Możemy też regulować siłę dźwięku w zegarku, możemy uruchomić też latarkę, no i też zarządzać sobie tutaj siłą wibracji.
I to by było tyle, jeżeli chodzi o funkcje wbudowane w ten zegarek. Teraz zobaczcie sobie aplikację mobilną. Aplikacja nazywa się Wear Pro. Pobieramy ją oczywiście ze sklepu Google Play, skanując kod QR z pudełka. No i pierwszy minus tej aplikacji to niestety reklamy. Reklamy, które cały czas nam się w tej aplikacji pojawiają, musimy je często pomijać. Natomiast poza tymi reklamami aplikacja bardzo przyjemna, dość klasyczna. Zaczynamy od zakładki urządzenie, gdzie sobie konfigurujemy funkcję naszego urządzenia. Widzimy, że urządzenie jest podłączone, mamy możliwość też sprawdzenia poziomu baterii, synchronizowania danych. Poniżej wybór tarczy zegarka. I tarcze zegarka, zobaczcie, tutaj są do wyboru. Wszystkie są tutaj bezpłatne, możemy je pobierać, instalować sobie w naszym zegarku. Tak więc myślę, że jest tutaj w czym wybierać. Dodatkowo są też tutaj podzielone tarcze na kategorie, na przykład nowe produkty online. Też jak widzicie, wszystko jest w wersji, z tego co widzę na dzień dzisiejszy, bezpłatnej. Tak więc też tych tarcz przybywa, jest ich coraz więcej, więc każdy będzie mógł sobie tutaj to wszystko pod siebie dopasować. Kolejna funkcja, powiadomienia o rozmowach telefonicznych. Jeżeli chcecie, żeby na zegarku Wam się wyświetlało, że ktoś do Was dzwoni, żebyście mogli odbierać połączenia na zegarku, to oczywiście tą funkcję sobie musicie tutaj włączyć. Następnie przypomnienia SMS, czyli jeżeli chcecie, żeby SMS-y przychodziły na Wasz zegarek, to możecie tą funkcję włączyć lub też wyłączyć. Powiadomienia z aplikacji. I tutaj dobra wiadomość, ponieważ widzimy wszystkie aplikacje z naszego telefonu i każda z tych aplikacji może nam wysyłać powiadomienia na nasz zegarek. Przypomnienie o bezruchu, przypomnienie o piciu wody, więc tutaj dość klasycznie. Przesyłanie obrazu. I tutaj możemy sobie oczywiście do naszego zegarka wysłać zdjęcie z galerii telefonu lub też możemy na przykład zrobić zdjęcie telefonem i takie zdjęcie również sobie możemy tutaj, zobaczcie, zaakceptować i wysłać bezpośrednio do naszego zegarka. Synchronizacja tutaj bardzo szybka i teraz wchodząc w galerię, w nasz album zdjęć, zobaczcie, to zdjęcie, które wykonaliśmy przed chwileczką, jest teraz już w naszym zegarku. Więc to jest właśnie ten atut, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Następnie mamy opcję znajdź zegarek, częste kontakty, tu możemy sobie oczywiście te kontakty nasze dodawać lub synchronizować całą książkę adresową, telefonowanie przy użyciu zegarka, zarządzanie tą funkcją NFC, włączenie ekranu poprzez poruszenie nadgarstkiem, monitorowanie tętna, tutaj możemy sobie ustawić godziny, kiedy ma być to monitorowane, z jaką częstotliwością, co, ile minut i tak dalej. Informacje o użytkowniku, tutaj klasycznie możemy sobie to wszystko wypełnić, nasze dane. Następnie pierwsza zakładka, najważniejsza, czyli zdrowie, gdzie widzimy tutaj nasze aktywności fizyczne. No niestety znowu mamy tutaj te reklamy, które są minusem tego rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o samo działanie aplikacji, podgląd tutaj naszych aktywności fizycznych, no to oczywiście tutaj wszystko w miarę klasycznie, przejrzyście. Widzimy ilość kroków wykonanych, przebyty dystans, spalone kalorie, mamy tutaj cele, ile zostało zrealizowanych, więc tutaj myślę, że nie trzeba tego omawiać. Podobnie jeżeli chodzi o monitorowanie tętna, ciśnienia krwi, to również te wszystkie wykresy tutaj będziemy sobie mogli sprawdzać, analizować. Są też tutaj przedziały wiekowe dla danych grup, jakie powinny być prawidłowe wartości. To jest taka dodatkowa podpowiedź, żeby lepiej tutaj zarządzać naszym zdrowiem. Zakładka ćwiczenia i tutaj na pierwszym ekranie mamy kursy, które możemy sobie tutaj samemu jakieś tutaj tworzyć. Możemy też korzystać z jakichś tutaj planów treningowych, które są dostępne, jakieś tutaj rozgrzewki, mamy tutaj ćwiczenia pokazane, jak taką rozgrzewkę wykonać. Tak więc to są takie dodatkowe rzeczy, które myślę, że są na plus, jeżeli chodzi o tą aplikację, które mogą się przydać. Natomiast tak jak wspominałem, minusem są oczywiście reklamy w tej aplikacji. No i tutaj same ćwiczenia. Jeżeli biegacie, spacerujecie wraz z telefonem w kieszeni, to zegarek będzie pobierał te dane z Waszego GPS-u telefonu, łączył je z danymi z zegarka. No i oczywiście będziecie mieć tutaj całe te wykresy ćwiczeń w tej aplikacji. I to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję smartwatchy marki DT Watch X. Jestem ciekaw Waszych opinii, co Wy sądzicie na temat tych urządzeń, jak Wam się te zegarki podobają. Tak więc piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Jeżeli będę miał dla Was jakieś, nie wiem, kody rabatowe na te zegarki, to oczywiście zamieszczę Wam bezpośrednio pod filmem, więc sprawdzajcie.
Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!